Witam was, moi drodzy, w najlepszej grze strategicznej na telefon w 2023 roku. No dobra, może nie najlepszej, ale ciekawej. Zapraszam. Na wstępie jest to gra oczywiście Call of Dragons. Czyli Call of Dragons, gra rozpocznie się przede wszystkim od wyboru frakcji, tak? Są to strażnicy źródła, tak jak jest tutaj napisane, Liga Porządku, no i co najważniejsze, Wilderburg. Tak, ja tą frakcją akurat tutaj gram. Macie też tutaj przede wszystkim, najważniejsza kwestia. Każda frakcja ma swoje własne jakieś tutaj jednostki. Są to właśnie tutaj łucznicy, żelazno-korowe drzewce, długolistne drzewce. Ja generalnie gram tą frakcją. Mamy też tutaj główne postacie dopasowane jako bohaterów. Generalnie bohaterów będziecie zdobywać tutaj na bieżąco w trakcie gry, tak? Także oni będą się gdzieś tam zmieniać cały czas. Będą to różne postacie, czy to złote, czy właśnie fioletowe. Zaraz wam pokażę. Generalnie to możemy sobie przejść, bo ja tutaj po prostu kliknąłem na zmianę frakcji. Gra wygląda tak. Jest dość miła, ciekawa. Przyjaźnie to wygląda. Jest to gra w stylu buduj, walcz. Tak? Więc no wiadomą kwestią jest to, że tutaj budujemy przede wszystkim, tak? Ja już tutaj mam miasto akurat rozwinięte na poziomie 9. Akurat tutaj mi się kończy teraz ta budowa na poziom 10. Także wejdziemy sobie zaraz. Jak widzieliście, tutaj odbieramy sobie przede wszystkim surowce z naszych tutaj kopalni, można tak to powiedzieć, czy też stanowisk pracy, czyli jest to tartak, mennica, czy też właśnie odlewnia, tak? Mamy też później źródło many. Mamy też chaty szamanów do leczenia naszych jednostek. Są tutaj bohaterowie, których możemy tutaj sobie na bieżąco ulepszać, tak? Ja tutaj miałem na początku tego bohatera, Bakhar, ale trafiłem później tą, Nikę. To jest też od piechoty, ja w piechocie też się chcę tutaj specjalizować, więc sobie to na bieżąco będę tutaj ulepszał, czyli tą generalnie postać. Pod względem złotych jakichś głów, czy ulepszeń, można tak to powiedzieć, no to wiadomo, że jest ciężej to zdobywać, ale musicie sobie zawsze spojrzeć na umiejętności, bo tutaj podstawowa umiejętność tej postaci Nika zaczyna się od 600 na przykład, jako współczynnik obrażeń od umiejętności, żeby zadać obrażenia. Dodatkowo ma jeszcze obniżanie HP, tak? Tutaj na przykład na tej postaci nie ma co też porównywać tak stricte postać do postaci, bo one się bardzo różnią. Każda postać jest praktycznie inna. Jedyne co mogą mieć na przykład podobne, no to właśnie tutaj można tak to powiedzieć talenty, tak? Czyli chodzi o stacjonowanie, piechota i umiejętności. Te talenty różnią się tym, że tutaj po prostu rozbudowujemy konkretne talenty pod piechotę, mamy tutaj ulepszenia do piechoty, tutaj mamy przeciwko zadawaniu kawalerii obrażeń, tak? Czyli piechota tutaj kontruje kawalerię. Jest to, że piechota kawalerię, generalnie kawaleria łuczników, łucznicy kontrują magów, a magowie piechotę, tak? Tak to wygląda. Tutaj mamy od umiejętności, czyli uderzenia od bohatera, umiejętności, ulepszenia w tym kierunku. Też się zdarzają oczywiście inne, że tak to powiem, perki. Są to na przykład w trakcie bitwy twój legion ogranicza, także możecie tutaj sobie kombinować dowoli rozwój postaci. Wiadomo, że później jakoś sobie przejdziecie na jakiś konkretny rozwój albo coś sobie dobierzecie we własnym stylu do gry, ale początkowo możecie sobie budować, jak mi się wydaje, tak jak chcecie, albo wedle swoich preferencji, to co potrzebujecie, tak? Dobra, przejdźmy sobie teraz tak. Tutaj mamy oczywiście też poziom ulepszeń, czyli badania dla naszego, tutaj można powiedzieć, obozu, no wojska generalnie też przede wszystkim i wydobywanie jakichś surowców. U mnie wygląda to tak, wszedłem sobie po prostu na te jednostki poziomu 2 i na tą chwilę jakoś powolutku sobie tutaj będziemy ulepszać. Chyba będę dążył też po części już do 3, tak? Bo ja jeszcze też się skupiłem na tym, żeby tutaj cofnąć się na przywództwo wojskowe. Czyli premia do 5 PD bohatera, 5%, tak? Więcej zdobywam PD, a dużo tych stworów zabijamy, żeby sobie expić te postacie, więc no to jest taki ważny perk jak dla mnie, więc po prostu postanowiłem go pozyskać. Później gdzieś na pewno musimy celować w jakąś naukę, czyli prędkość badań, zwiększanie tego. No ja na samym wstępie gdzieś się skupiam na tej technologii wojskowej, ale wiadomo, że to rozwój powinien pójść też w takim obopólnym kierunku, tak? Ale musicie sobie tu dobrać. O, szukanie drogi też dobra umiejętność, przydaje się bardzo, także ja sobie tutaj wejdę. Teraz tak, mamy tutaj też taki bazar. Gra generalnie też może być określona jako pay to win, no i zgadzam się. Jest tak, ta gra może być pay to win jak najbardziej, no bo za wydawane klejnoty, które można kupić tutaj sobie, tylko czekajcie, wejdę sobie. Tak, tutaj, można sobie kupić te klejnoty tutaj, w tych podstawowych pakietach, czy tam miesięcznych. No nie jest to duża kasa, nie? Nie jest to duża kasa, no ale kto będzie ci wydawał na przykład na grę, drogi widzu? No może i ty, no nie wiadomo. Ja generalnie kupiłem sobie ten pakiet pierwszy, który wam się wyświetla po prostu za 5 zł i nic więcej nie planuję w tej grze kupić. Bo jak to wiadomo, w tych grach czasem gramy, potem odpuszczamy. Ta gra jest na poklikanie, żeby się pobawić, podziałać. Jest tu gildia, są frakcje, także świetnie można się pobawić. Cofnijmy się tutaj do
targu goblinów. Mamy tutaj targ goblinów, tutaj możemy sobie kupić. To jest ograniczone czasowo do 2 godzin, zależnie. Albo jeśli wybudujemy jakiś budynek, czyli ulepszymy, albo jakieś jednostki sobie wyszkolimy, to w tym kierunku może nam się odświeżyć ten goblin, tutaj przybiec do nas, będziemy mogli sobie kupić jakieś konkretne tutaj przedmioty. Ja na samym początku polecam gdzieś tam sobie pokupować troszeczkę tych przedmiotów, bo są też zadania na to, ile przedmiotów kupimy. Także no na pewno warto. Ulepszenia. Ulepszymy sobie na przykład tą naszą tutaj twierdzę, można chyba powiedzieć śmiało. Damy 3, godzinkę, pół godziny, no i tutaj 5 sekund zostało. Tutaj sobie odbierzmy nasze jednostki. Sala dziczy ulepszona, twoje miasto wkrótce osiągnie nowy rozmiar. O, akurat mamy cutscenkę krótką. Tak, no i generalnie to miasto teraz powinno być troszeczkę większe. To, co zauważyłem też, to teren się częściowo kształtuje. Wioska na miasto, super. No już tu miałem wcześniej poziom 14, także wiem, jak to wygląda. To, o czym muszę wam jeszcze na pewno tutaj wspomnieć, no to są to na pewno też te poziomy VIP-owskie, które znajdziemy tutaj w grze bezpośrednio. No wiadomo, że tutaj też odbieramy sobie te codzienne punkty, tak? I możemy też dorzucać sobie jakieś tam klejnoty, tak? Poniekąd. No dużo tych klejnotów na samym wstępie nie mamy, dopiero gdzieś tam później będzie nam dochodzić cały czas z ulepszeniem naszej tutaj twierdzy, naszego miasta, tak? No i ważna kwestia, że tutaj jeśli dobijemy sobie kilka wyższych tych takich poziomów, no to wiadomo, że mamy coraz to lepsze ulepszenia. Także częściowo ta gra też się składa na pay to win, to jest wiadome, bo jeśli ktoś sobie wcześniej gdzieś tam załaduje te klejnoty, no to ma troszeczkę lepiej. No i wiadomo, że od każdego poziomu, tutaj macie jeszcze oczywiście przedmioty do kupna za złoto, gdzieniegdzie za klejnoty, czy za pewnie jeszcze inne jakieś waluty, tak? Przede wszystkim tu mamy nawet coś do wyboru. O, token bohatera. W grze macie też, co najważniejsze, przymierze. Dołączacie tutaj do przymierza, czyli do jednej z gildii, można powiedzieć. No i tutaj wybieracie sobie na przykład wyszukiwanie przymierza. No i możecie sobie wybrać. Jest to oczywiście kilka takich tutaj gildii. Macie tutaj, o, następna jakaś polska. No jest dużo dosyć tych gildii, także możecie sobie na spokojnie coś tutaj wybrać z tego przymierza. Do swoich też preferencji. W sojuszu, jak już jesteście oczywiście, no to wiadomą kwestią jest dawać tutaj surowce na ulepszenia, bo to bardzo ważne. Możecie nawet wrzucić troszeczkę klejnotów, to już w zależności od was. Dobijacie też sobie tutaj punkty, które zbieracie i za te punkty możecie sobie wybierać bezpośrednio w sojuszu tutaj na takie produkty. No dużo jakby tych punktów nie mam na tą chwilę, żeby za cokolwiek tutaj wymienić, ale wiadomo, że jeśli to się gdzieś tam uzbiera, no to później na coś ciekawego, czy na jakąś tarczę, albo na zmianę nazwy. Także można coś tam zawsze sobie dozbierać. Dobra, w grze jeszcze są oczywiście behemoty, czyli tak zwane stwory, które zabijamy sobie w grze i je tutaj musimy, jak je zabijemy, to wtedy taki behemoth należy do nas. Później jakoś w grze chyba będziemy mogli go wykorzystać w trakcie jakiejś walki. Są tutaj też właśnie elitarne najazdy jako zakładka. No i tutaj bezpośrednio przegląd, no to możemy sobie znaleźć behemoty, gdzie się znajdują na mapce. Ulepszenie tych jednostek, tak jak wam tutaj mówiłem, jest tu poziom 1, 2, 3, 4, 5. No i one się różnią tutaj oczywiście swoimi statystykami, jak sobie zobaczycie. No 5, no to wiadomo, że to już jest naprawdę koks jednostka, także do niej trzeba gdzieś tutaj dojść. Umiejętności bezpośrednio odblokowujemy też poprzez ulepszenia w naszych badaniach, czyli tutaj byście musieli sobie tutaj zajrzeć. Tutaj sobie wchodzimy w ulepszenia, no i tutaj będziemy sobie na bieżąco zapewne coś tutaj dodawać, tak? Jakieś tam formacje obronne, czy tak jak tutaj umiejętność kawalerii, umiejętność piechoty. Mamy tutaj dialogi, tak? Są to postacie, które tutaj sobie zaznaczamy, możemy sobie z nimi porozmawiać. Też czasami wybieracie jakąś ścieżkę rozwoju rozmowy, tak? No ona może się potoczyć, może mieć kilka dialogów, wtedy możecie dostać albo lepsze, albo to gorsze nagrody, także to też ważne, żeby tam codziennie sobie przeklikać te postacie, bo tutaj zawsze coś dostaniecie ciekawego. Zazwyczaj ta pierwsza gdzieś tam opcja po prostu jest taka pozytywna, dlatego ja klikam po prostu tą pierwszą. Jeśli jakaś postać mnie gdzieś tam po prostu stricte nie interesuje. No i tutaj macie też taki skrót, wam się powinien pokazywać tutaj po prawej stronie u góry, dokładnie, tak tutaj. Do klikania do pomocy, tak? Wy też możecie klikać o pomoc, jak zobaczycie sobie tutaj dokładnie. Tutaj na samym środku. Klikacie sobie i wtedy wasi członkowie przymierza wam mogą pomóc ulepszyć wasz na przykład tutaj w tym przypadku magazyn. Ja tutaj niedawno włączyłem to szukanie drogi, już mam ulepszone chyba do 10 czy do 11 i skróciło mi to o 13, o prawie 14 minut. Także to jest fajne, na pewno gdzieś tam coraz bardziej to może skracać, tak?
Co do tutaj losów, skrzynek, no to wszystko połapiecie się tutaj, bo to jest łatwe otwieranie. Z eventu wszystko oczywiście dostajemy, także nie ma tutaj żadnego problemu. Najlepiej sobie zbierać gdzieś to do 10 albo nawet więcej, bo wtedy jak otworzycie, no to nie musicie cały czas tej animacji przerabiać, ale wiadomo, że z samego początku zawsze jesteś ty ciekawy, co będzie w tej skrzynce, więc otwieramy te skrzynki. Ja też tak mam. Tym bardziej jak coś potrzebuję, że na przykład jest mi potrzebny jakiś surowiec albo jakieś ulepszenie, przyspieszenie czegokolwiek, czy nie wiem, jakaś złota gwiazdka do ulepszenia postaci, także często otwieram, ale początkowo można się z tym gdzieś tam wstrzymywać. Tutaj te karty, oczywiście tutaj bronie do postaci. O, mamy akurat szybką kuszę, możemy sobie kliknąć. I to jest specjalna broń na przykład dla strzelca wyborowego, sprawdzi się w PvP. Teraz tak, mamy tutaj jeszcze oczywiście odkrywanie terenu, to na bieżąco sobie odkrywacie teren, klikacie sobie tak. Ważna kwestia, żeby też sobie zaznaczyć, jak klikacie, na przykład zbadaj, no to tutaj, żeby sobie zaznaczyć zostań na miejscu przez 60 minut, bo później jak klikniecie sobie drugi raz w tego zwiadowcę, czyli przejdziecie sobie tutaj, no to bezpośrednio ten zwiadowca biegnie z tamtego momentu tam dalej, niż będzie się cofał do miasta i z miasta biegł z powrotem tam, a wy nie musicie wtedy bezpośrednio pilnować tego, czy on wróci, czy też nie, tak? No i oni odkrywają tutaj różne rzeczy, tak? Przede wszystkim możecie sobie sprawdzić tutaj obserwatorium, cuda, tu jest kilka zadań, wtedy pod takimi cudami są to kaplice właśnie, czy na przykład jakieś zamarznięte iglice. Jest kilka zadań, generalnie do wiosek przechodzicie albo musicie coś zabić, coś wyszkolić, coś w tym kierunku, dostajecie jakieś nagrody. Mamy tutaj wioski, pokażę wam jak to wygląda, jest wioska, klikacie sobie na tą wioskę, odwiedź. O, i mamy tutaj na przykład taką standardową wymianę. No i powiedzmy, weźmy sobie, czego mamy dużo, rudy mamy dużo i bierzmy sobie traktat. Bardzo ważną kwestią, żeby pamiętać o tym, że traktat i strzały strażnika to są takie najważniejsze chyba przedmioty, które chcemy stąd pozyskiwać. No bo jednak to najbardziej nas będzie interesowało w późniejszych ulepszeniach. Traktaty i strzały. Strzały są do ulepszenia wieża strażnicza i tutaj sobie to ulepszamy na bieżąco. Klikamy. Ja nawet tego jeszcze nie ulepszałem. Dodatkowo werbel zgromadzenia to mamy te książki. Traktat jest do werbel zgromadzenia, czyli do takiego naszego zamku, tam gdzie się odbywają też przede wszystkim jakieś tutaj zgromadzenia do ataku. No to przejdźmy w takim razie, co najważniejsze, żebym też wam pokazał postacie. Co do broni, tak jak wskazywałem, bronię możemy sobie tutaj wybierać jakie potrzebujemy. Tutaj dostaliśmy ten łuk niedawno, tutaj na przykład możemy wrzucić łuk, no ale wiadomo, że do postaci w zwarciu, no to lepiej przyda się broń jakaś do piechoty, czy po prostu do PvP, tak? To jest bardzo ważne. Bronię tutaj na bieżąco sobie możemy ulepszyć właśnie tym tajemnym pyłem z tych dużych takich potworów, tak? Czyli mroczne kreatury. Ok, jak to sobie wyszukamy? No tutaj mamy taką konkretną mroczną kreaturę, puszczamy sobie na przykład na nią nasz jakiś konkretny legion. Jak sobie wybierzecie tutaj, no to wtedy gra też tam dostosowuje najlepszą postać do wyboru. No i wrzuca tutaj drugą postać, będziecie mieli odblokowaną od 20 poziomu postaci, jeśli będzie miała już trzecią umiejętność, wtedy możecie dorzucić jakąś kolejną nową postać, żeby były to dwie. Więcej nie ma, po prostu są to dwie. No i ja tutaj oczywiście dorzuciłem Bakhara, bo on jest bezpośrednio od piechoty, tak, więc no na pewno tych bonusów on tutaj nie ma dużych, bo jest to 3%, ale zawsze gdzieś tam się przyda. No i w sumie też taką jednostkę sobie puszczamy. Ona tutaj w sumie zaatakuje, możecie sobie zobaczyć jak to wygląda. Gra wygląda dość klimatycznie, także fajnie też się to wszystko ogląda. Teraz wam pokażę też wykorzystanie przedmiotu. Ok, no i przejdźmy jeszcze, wiecie co? I tutaj dostaliśmy ten klucz. To jest ten klucz do skrzynki. No i tutaj możemy jeszcze sobie zabić ten legion. Myślę, że dam radę tutaj bez żadnego problemu. Mam nawet już ulepszenie, także patrzcie na to. 2 razy, pyk. Walnęło mocno. On jeszcze tutaj chyba leczy ich, także wiecie. Już w ogóle nie mieli szans. Zabici. Odbieramy sobie skrzyneczkę. Mamy też dużo eventów, co najważniejsze. Tutaj jest jakiś event na bieżąco, koniec za 4 dni. Osiągnij 450 mocy osobistej, za to dostaniecie klejnoty. 700 dostaniecie klejnoty, 1 000 000 dostaniecie też klejnoty. Także do 4 dni mi się wydaje, że na spokojnie będę mógł to dobić. Nie wiem, czy mi się uda tutaj do 1,5 miliona. Ale resztę, jak widzicie, wystartowałem stosunkowo niedawno, a już tutaj w sumie dobiliśmy te zadania, tak? Tutaj mamy postać do odblokowania, ona jest z tego co widzę do 15 marca, także tutaj też możemy sobie odbierać przedmioty podług zadań, tak? Czyli na przykład mamy tutaj zbierz złoto, to jest na zbieranie. Ja jeszcze dużo nie zbierałem tych przedmiotów w tej grze. Jeszcze, moi drodzy, musicie pamiętać o jednej najważniejszej kwestii, żeby tutaj wykorzystywać do końca te punkty PDW, czyli punkty dowodzenia. To są codzienne te punkty, które gra nam tutaj oferuje przede wszystkim, więc warto ten potencjał tutaj wykorzystywać cały czas, czyli tutaj powiedzmy sobie
Kliknijmy, nawet niech będzie na tych tutaj do pokazania wam jak to wygląda, po prostu sobie kliknijmy pyk i to jest koszt w PDW 50. Klikacie, jak on podejdzie, zaatakuje, to wam powinno odjąć 50 punktów. Odejmuje 50 punktów i codziennie po prostu wykorzystać te punkty do maksa. Możecie to sobie sumować kilkoma legionami, czyli na przykład sobie tam klikacie rozmieść, no i na przykład robicie stwórz wiele, no i wiadomo, że wtedy kilka legionów idzie i może używać, wtedy jest to 100 punktów, a nie 50, tak? No i drugą taką najważniejszą kwestią, no to jest przede wszystkim smoczy szlak. Żeby codziennie odbierać nagrody ze smoczego szlaku, tak? Bo tutaj mamy większe nagrody, dostajemy też książki przede wszystkim z doświadczeniem dla naszych bohaterów. Są to książki w postaci na przykład 7 książek po 1000 doświadczenia, także na pewno warto w zależności od poziomów, ile odblokujecie tych poziomów przede wszystkim. No i druga ważna kwestia, żeby też sobie to łupienie codziennie użyć. Jeśli macie też więcej tych poziomów, które przeszliście tutaj, odblokowaliście, no to macie to coraz lepsze nagrody, żeby też sobie tutaj na przykład użyć tego 3 razy, na przykład wtedy na pewno warto. Na tą chwilę mi się to na pewno nie opłaca, więc tylko to darmowe używam, które się pokazuje raz dziennie. No i jeszcze jedna ważna kwestia jest tutaj, że poziomy, które tutaj macie, możecie sobie odblokowywać na bieżąco i są to na przykład te poziomy, które dają wam bezpośrednio więcej tych tutaj punktów, czyli smocze szkło. Tak, bo tutaj dostajemy tego troszeczkę mniej, to jest bardziej tutaj godzinowe, tak? To jest godzinowe, więc to jest też bardzo ważne, to jest godzinowe, a tutaj bezpośrednio dostajemy smocze szkło i na przykład możemy tutaj sobie kliknąć, zrobić wyzwanie. Ta gra nas tutaj pokieruje konkretnie o co chodzi. Klikamy sobie na przykład, wybierzmy legion, kogo mamy do wyboru, Bakhar, OK, rozmieść. No i klikamy, zobaczymy co nam powie gra. Otaczanie wrogów daje nam znaczną przewagę, ale nie możemy dać się otoczyć przez wroga. OK. Przed nami 2 potężne legiony, musimy być ostrożni i zająć się nimi pojedynczo. No to statystycznie patrzymy, jaki legion jest mniejszy. Są 2 takie same, więc po prostu zróbmy tak, że sobie przejdźmy tutaj na dół, żeby nie zahaczyć 2, bo jeden od drugiego też się może chyba zahaczyć. Po prostu nie warto ryzykować. Tu sobie tak troszeczkę, kółeczko, kółeczko. Trzymamy go. Jeszcze kawałeczek. Cofamy się, ok. I możemy go atakować. Tutaj już nas nie pulnie, także możemy sobie tego legionu już tutaj pozbyć wroga. I teraz przejdziemy bezpośrednio do następnego tutaj legionu i wtedy będziemy mieli odblokowane to. Pyk, klikamy. Dobra, mamy ten drugi teraz. Ale się rozpędził, jak taran wleciał w nas. Dobra. A tak troszeczkę na styk. Troszkę gra nas tutaj chciała postraszyć, widzę. Dobra, ale mamy to. Dobra. Na farcie, ale jest. Dobra, no i mamy wiktory. Dostaliśmy, czyli zwycięstwo Victory. Mamy smocze szkło. Pyk. No i to smocze szkło bezpośrednio możecie sobie wykorzystywać w sklepie. Jeśli wam się tutaj coś nie pokaże konkretnie jakaś oferta, bo ja w tej chwili jej nie odświeżę, bo dla mnie jest ok, to możecie ją sobie odświeżać za te smocze szkło. Kilka razy, to są chyba do 10 razy, albo później będą za klejnoty, albo nie będziecie mogli po prostu tego odświeżyć, tak? Także wtedy warto, jak macie na przykład ten legendarny medal, no to po prostu ten legendarny medal uzbierać, te 25k i sobie kupić, tak? No bo to jest bardzo potrzebne do ulepszenia złotych bohaterów. Na złoci bohaterzy, jak wiadomo, no są w grze najlepsi. No i jeszcze jedna tutaj sprawa, żebyście pamiętali, opowieści. Na bieżąco sobie przechodzić te opowieści. Ja na razie tutaj jestem przyblokowany, ale one też tutaj dają niezłe benefity. Tak jak widzicie, tutaj jakieś szkło, słodka rosa, klejnoty mamy nawet. Coraz więcej klejnotów, jeszcze więcej klejnotów, tu zapewne jeszcze więcej będzie tego wszystkiego. No i oczywiście w trakcie gry cały czas sobie odblokowujecie tą fabułę, jak to wygląda, tak? Tu macie jakieś ilustracje tych obiektów, które tutaj odblokowujecie na bieżąco, tak? No i jeszcze tutaj macie rozmowy. Także tutaj też to sobie tutaj sprawdzać cały czas na bieżąco. W postaciach, jak sobie jakieś tam postacie odblokujecie, no to macie też emotki, bo bezpośrednio w grze macie emotki i to wygląda mniej więcej tak, że jak macie coraz wyższy poziom konta, czy swojego ratuszu, całej wioski, no to macie emotikony, które się odblokowują. No i bezpośrednio też macie emotikony z postaci. Na przykład macie jakąś fajną postać. Pojedziemy sobie powiedzmy na przykład tutaj w Lilię. Mamy tutaj oczywiście te dialogi sobie na bieżąco przechodzić. Tak, jak sobie przejdziemy te dialogi, no to za każdym razem dostajemy te punkty. Tutaj za te punkty, jak sobie dobijamy naszego bohatera, no to cały czas będziemy sobie też go jakby tutaj ulepszać. Powiedzmy w tym kierunku Lilia. Wejdziemy sobie tutaj i tutaj sobie odblokowujemy następne, czy jakieś to dialogi, czy historie, czy właśnie głos i mamy też emotikony, które tutaj możemy odblokować.
Ona ma bardzo fajny emotikon, także jeśli ktoś ulepsza tego bohatera, no to bardzo fajnie. Gra jest całkiem przyjemna, także ja na pewno gdzieś tam polecam. Cały czas się rozwija, także można sobie kliknąć. Widzimy się na social mediach, Facebook, Instagram, no i co najważniejsze Twitch. No i dzięki za oglądanie, siemanko, cześć!